Witam. 18 kwiecień 2024 rok, akurat godzina 20:52. Jesteśmy blisko tej godziny i doda samsary. Czas oczywiście barana, ale licząc od naszego nowiu, akurat moment koziorożca. I o koziorożcu dzisiaj będziemy rozważać jak i jego postępowanie, bo to jest czas, kiedy trzeba się zastanowić nad swoimi wadami i rozmawiamy o wadach, jakie są przewidziane dla tego znaku właśnie od tego momentu, od dzisiaj, przez jutrzejszy dzień, a właściwie przez cały rok. Proszę spojrzeć, to jest właśnie, tak wygląda nasz kosmogram tej chwili i tej mojej konwersacji. No cóż, drogie koziorożce, przede wszystkim jedna rzecz. Nauczcie się kochać. Kochać przede wszystkim siebie, ale innych też. Miłość to jedna z najważniejszych historii, jaka was omija. Nie potraficie tylko wyłącznie być stanowczymi i osobami, które są z reguły bardzo rygorystyczne dla siebie. To jest najbardziej niebezpieczne, że stajecie zawsze po tej stronie waszej rzeczywistej prawdy, co powoduje to, że miłość jest zupełnie inaczej pojmowana niż w rzeczywistości ona jest. Kiedy ona jest pragnieniem, pożądaniem, a jednocześnie w pewnym sensie ustępstwem wobec tego partnera. Następną rzeczą jest ćwiczenie pokory. Pokora jest to element, którego się nie to, że boicie, tylko pokory trzeba się nauczyć. Pokora jest właściwie głównym założeniem istnienia nas, wszystkich, którzy chcemy cokolwiek dokonać i wprowadzić jakiekolwiek refleksje w naszym życiu. Następną rzeczą jest przeanalizowanie tego wszystkiego, co nas otacza. Otacza nas to, co żeśmy zbudowali. Ale zbudowaliśmy na zasadzie też jakiejś historii, czy chociażby dekalogu. I tutaj za bardzo przywiązujecie się do pewnego systemu i w tym systemie chcecie być, a nie dajecie siebie zbyt wiele. Ponieważ ten system, jaki jest dla was normą i oczywiście waszym zaangażowaniem, które buduje was w tej konsekwencji. Ta konsekwencja jest chyba najtrudniejsza do wytrzymania z wami i wy z sobą, gdzie macie pretensje sami do siebie. Wróćmy do pragnienia miłości. Wróćmy do tego, że miłość jest czymś, co nie jest wymierne. Nie można miłości zaakceptować zgodnie z pewnymi paragrafami, bo trzeba się zakochać. To nie jest ten moment. To jest moment wtedy, kiedy przychodzą, jak dziewczyny mówią, motyle. I zaczynamy zupełnie inaczej myśleć. Poddaj się temu. Daj z siebie wszystko, a nie podchodź do tego jak do reguły, jak do pewnego uporządkowania. To nie jest cenzura. To nie jest
To nie są paragrafy. To nie jest kodeks małżeński. To jest coś więcej. Coś, co jest ulotne, co jest czymś najpiękniejszym. Jednocześnie także pragnieniem i szczęściem. Jeżeli z tym wszystkim masz problemy, bo bardzo często możesz mieć problemy z takimi działaniami, najmądrzej zacząć kontemplować, czy też podjąć modlitwę, medytację, kontemplację, czy jeszcze jakieś inne sposoby, które są dla ciebie dostępne. Można iść lasem i rozpatrzyć się w tych swoich myślach, ale pamiętaj o tym, że zawsze trudniej jest samemu z sobą, jak z otoczeniem, jak z drugą osobą. Czy to jest to, że nie masz przyjaciela? To nie chodzi o przyjaciela. Przyjaciel ci w tym nie pomoże. Pomoże ci wyłącznie twoje ja z sobą. Można wiele uzyskać, kiedy opanujesz siebie i to wszystko, co dookoła ciebie krąży. Najważniejszą rzeczą jest stabilność myślenia i myślenia tego pozytywnego, którego jest bardzo ciężko określić, gdzie stoi prawda, a gdzie stoi fałsz, a gdzie jeszcze jest to następne słowo. Nigdy nie można orzec, że to jest dobre, ponieważ nie wiemy o tym. Dopiero dowiadujemy się po długim, wielkim czasie. Ten czas czasami jest niespółmierny z tym wydarzeniem i z konsekwencjami, jakie na nas przychodzą, a w tym jest także rodzina, małżeństwo i wiele jeszcze innych rzeczy, które czasami mogą cię pominąć albo wręcz wykluczyć, czy zmienić tory twojego postępowania, które zaczynają być dla ciebie uciążliwe i wiele do tego powodu, który jest czasami wredny. Tą cechą, którą byś chciał mieć, której pragniesz, to zatrzymanie tej intymności w sobie, wrażliwości na piękno i jednocześnie stworzenie tego wszystkiego w jakiejś hierarchii, której chcesz się odnaleźć. Odnaleźć jest trudno siebie, jeżeli nie znasz prawdy, nie znasz koloru, nie znasz tych różnic pomiędzy gamą jedną a drugą i nie rozpoznajesz tego wszystkiego, tylko cały czas idziesz jednym rytmem marszu, czy weselnego, czy też żałobnego. Zastanów się nad każdym krokiem, jak postępować, by nie urazić nikogo. Śmierć nie wesele, wesele nie śmierć. Pamiętaj o tym, to jest najważniejsze, co można stworzyć, co koziorożec jest w to najbardziej zaangażowany, mimo to, że nie zawsze jest zrozumiały. I ty musisz zrozumieć to, żeby inni pojęli twoje zaszeregowanie, które tworzysz, ale dla nich. I nie rób to na ogromną siłę. Pamiętaj o tym, że najważniejszą rzeczą jest proces myśli, proces tworzenia, proces tego wszystkiego, co
dla nas jest przyzwoleniem. Przyzwoleniem do tego, że chcemy używać tego, co Ty żeś narzucił i ustawił na szachownicę. My musimy się wszyscy Ciebie nauczyć, czy przyzwyczaić, bo jest wiele znaczeń. Taką postacią był Józef Stalin. Więc wyklucz to, żebyś był taki jak on. Stwórz jedno, nie bądź identyczny, bądź tą miłością, pragnieniem i tym statutem ostoi życia, żebyśmy mogli się wesprzeć na Tobie. To jest zaleta i przywara. Jednocześnie, żebyś był bardziej szczęśliwy niż my. Razem z Tobą. Jedź tą drogą tego prawa, dekalogu. Poznaj Stwórcę i naucz się prowadzić nas tą najbardziej szlachetną drogą. Ta, która czasami jest w wielkim oddaleniu. No cóż, takie życie. Patronem przecież Mateusz, apostoł. To wzór i podobieństwo dla Ciebie. To ten, który wskazuje po prostu, jak masz iść i gdzie masz oprzeć swoje myśli. Do zobaczenia z Bogiem. Niech Cię prowadzą dobre myśli.